Siamano na kanale. Nie było mnie prawie tydzień. Ale wracam do Was z tematami. Sylwester jak Warren Buffett, dobre zagrania i ruchy, BlackRock oraz przepływy ETF, cła oraz spojrzenie na wykres Bitcoina. Zapraszam cały gang. Wardenga jak Warren Buffett. Drugi kwartał tego roku przyniósł światowym giełdom prawdziwy kataklizm. Wall Street pogrążył się w chaosie, a GPW, która ledwo zaczęła się podnosić, znów znalazła się na krawędzi. Inwestorzy liczą straty, analitycy snują czarne scenariusze recesji, a media ogłaszają koniec hossy. Ale w tym zamęcie jest ktoś, kto zachowuje zimną krew. Sylwester Wardenga, jeden z najbardziej znanych polskich youtuberów, zamiast wycofywać się, zwiększa swoje zaangażowanie na rynku. Jak to robi? O tym dziś opowiemy. Sylwester Wardenga zamiast ulegać panice i zamykać pozycje, dokłada do swojego portfela kolejne aktywa. Na ostatnim streamie skomentował sytuację z charakterystycznym dla siebie spokojem: no, dokupiłem, bo ceny spadły, prawda? To właśnie jego filozofia, działanie zamiast strachu, wyróżnia go na tle innych inwestorów. Jeśli solidna firma traci 30% w ciągu 2 tygodni, to nie znaczy, że przestała być wartościowa. Takie słowa Wardengi dają do myślenia. Wardenga wykorzystał ostatnie spadki na giełdzie jako okazję do uzupełnienia swojego portfela akcje takich gigantów jak Tesla i Nvidia. Obie spółki odnotowały znaczące spadki po decyzji Trumpa o nałożeniu ceł na Chiny i Europę. To klasyczne podejście kupuj, gdy inni się boją, jest stosowane przez wielu inwestorów, a Sylwester dodatkowo stwierdził: rynek w końcu się odbije. Pytanie tylko, czy to będzie za rok, 2, czy może za dekadę? Wardenga widzi obecny kryzys przez pryzmat polityki. Cła to tylko tymczasowe rozwiązanie. Świat nie może wiecznie funkcjonować w takim napięciu. Gospodarka tego nie wytrzyma, więc w końcu znajdą kompromis. To nie jest banalna obserwacja. Historia pokazuje, że gospodarki mają tendencję do samoregulacji, a protekcjonizm, choć głośny, rzadko jest długotrwały. Wardenga nie udaje eksperta, bo nie musi. W świecie, gdzie Twitter dyktuje trendy, a inwestorzy śledzą wykresy jak memy, jego podejście jest zaskakująco trzeźwe. Nie uciekać, nie panikować, tylko inwestować w przecenione aktywa i czekać. Bo rynek zawsze się odbija. Pytanie tylko, kiedy? Na giełdzie zawsze coś wraca do normy. Klucz to cierpliwość. To ważna lekcja dla każdego inwestora. Nie daj się ponieść emocjom, wykorzystuj okazję i bądź wytrwały. Wardenga pokazuje, że inwestowanie to nie tylko liczby, ale także zdrowy rozsądek i spokój. A ty? Jak radzisz sobie z obecnym kryzysem? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Jeżeli jeszcze nie należysz do naszego gangu, to chyba wiesz, co powinieneś zrobić. Walnij też w dzwona, a wtedy nic cię nie ominie. Jedziemy z tematem. W pierwszym kwartale tego roku największy globalny zarządca aktywów odnotował rekordowe wyniki finansowe, ujawniając, że aż $3 miliardy zostały zainwestowane w produkty związane z kryptowalutami. To wyraźny sygnał, że pomimo ogólnej niepewności na rynkach, instytucjonalni inwestorzy nadal wykazują zainteresowanie cyfrowymi aktywami, takimi jak Bitcoin. Jednakże, ze względu na obecną sytuację geopolityczną, w tym politykę handlową prowadzoną przez administrację USA, te dane nie przełożyły się na gwałtowny wzrost wartości kryptowalut. Skąd zatem zyski? Przyjrzyjmy się temu bliżej. W pierwszym kwartale firma odnotowała $84 miliardy łącznych wpływów netto, co oznacza roczny wzrost zarządzanych aktywów o 3%. Największy wkład w ten sukces miały fundusze ETF, które przyciągnęły aż $107 miliardów, w tym $3 miliardy do funduszy opartych na cyfrowych aktywach, głównie tych związanych z BTC. Ponadto firma zgromadziła ponad $9 miliarda wpływów w inwestycjach prywatnych, co wskazuje na utrzymujące się zainteresowanie alternatywnymi klasami aktywów, być może w odpowiedzi na niepewną sytuację geopolityczną. Mimo imponujących wpływów do funduszy kryptowalutowych, ich udział w strukturze przychodów firmy pozostaje niewielki. Według raportu odpowiadały one za $34 miliony przychodów bazowych, czyli mniej niż 1% długoterminowych wpływów firmy. Wartość zarządzanych kryptowalut wynosiła na koniec marca $50 miliardów, co stanowi zaledwie 0,5% z całkowitych ponad $11 biliona inwestycji. Choć udział procentowy kryptowalut w portfelach inwestycyjnych jest niewielki, wpływy rzędu $3 miliardów są znaczące, szczególnie w kontekście wcześniejszych odpływów kapitału z rynku Bitcoin ETF. To pokazuje, że inwestorzy, zwłaszcza instytucjonalni, postrzegają kryptowaluty jako coraz bardziej dojrzałą klasę aktywów, gotową do integracji w tradycyjnych portfelach inwestycyjnych. Obecność firmy w tym sektorze staje się coraz bardziej istotna, co może w przyszłości przyczynić się do wzrostu wartości kryptowalut. Chociaż patrząc na moje podejście i poglądy, nie przepadam za Karym Finkiem. Ale większość inwestorów oddziela poglądy od zarobków. Lecimy dalej. Po tygodniach trendu bocznego,
rynek kryptowalut odnotowuje wyraźne odbicie. Bitcoin, największa cyfrowa waluta pod względem kapitalizacji rynkowej, wzrósł o imponujące 8%, osiągając poziom ponad $85 000. To największy dzienny wzrost od 2 marca tego roku. Wzrost Bitcoina wpłynął również na szerszy rynek, gdzie lider Ethereum odnotował dwucyfrowe zyski, osiągając poziom $1600 i wzrost o ponad 14% w tamtym tygodniu. Inne ważne aktywa, takie jak Solana, XRP i Cardano, również znacząco zyskały na wartości, przyczyniając się do ogólnego wzrostu globalnego rynku kryptowalut o ponad 6%. W rezultacie rynek odzyskał $2,6 biliona kapitalizacji. To odbicie nastąpiło po optymistycznym oświadczeniu prezydenta USA, które wpłynęło na poprawę nastrojów inwestorów. W poście na platformie True Social Trump ogłosił 90-dniowe wstrzymanie ceł dla krajów stosujących jednolity podatek wzajemny na poziomie 10%. Decyzja ta została podjęta po tym, jak ponad 75 krajów skontaktowało się z przedstawicielami USA, w tym z Departamentem Handlu i przedstawicielem handlowym Stanów Zjednoczonych w celu negocjacji. Jednak wstrzymanie ceł nie dotyczy Chin, które, według Donalda, wykazały brak szacunku dla globalnego rynku, wprowadzając odwetowe opłaty. Prezydent zaznaczył jednak, że Chiny wykazały chęć negocjacji z USA, co może sygnalizować potencjalny rozejm. Mimo to, w chwili ogłoszenia, nie potwierdził obniżenia ceł na chińskie towary o 125%, co pozostawia pewną niepewność na rynku. Na razie na Chiny nałożone są cła ponad 200%. Musimy śledzić sytuację, ponieważ to się zmienia codziennie. Wraz z odbiciem rynku, analitycy sugerują, że Bitcoin długoterminowo może odnotować jeszcze większe wzrosty. Arthur Hayes, współzałożyciel BitMEX, przewiduje, że Bitcoin może osiągnąć nowe historyczne maksimum przed końcem roku, z potencjalnym wzrostem do $250 000. Przy obecnej cenie BTC oscylującej wokół $85 000, taki wzrost oznaczałby imponujący skok o 200%. Hayes oparł swoją prognozę na oczekiwanym luzowaniu ilościowym przez amerykańską rezerwę federalną, która w marcu ogłosiła, że obniży stopy procentowe co najmniej dwukrotnie przed końcem roku. Historycznie, takie działania stymulowały wzrost cen kryptowalut, co może przyczynić się do dalszego wzrostu Bitcoina i innych cyfrowych aktywów. Rynek kryptowalut, po okresie stagnacji, odnotowuje wyraźne odbicie, napędzane przez optymistyczne oświadczenia polityczne i prognozy analityków. Bitcoin, Ethereum oraz inne altcoiny zyskały na wartości, a globalny rynek odzyskał znaczną część kapitalizacji. W nadchodzących miesiącach decyzje polityczne i działania banków centralnych mogą nadal wpływać na dynamikę rynku, potencjalnie prowadząc do dalszych wzrostów. Zobaczmy teraz jeszcze wykres Bitcoina i przeanalizujmy kluczowe linie oporu. Na zdjęciu widzimy wykres ceny Bitcoina w interwale dziennym. Na wykresie zaznaczone są pewne elementy, które pozwalają na analizę potencjalnych trendów. Kanał spadkowy. Cena Bitcoina porusza się wewnątrz kanału spadkowego, wyznaczonego przez dwie czerwone linie trendu. Górna linia łączy lokalne szczyty, a dolna lokalne dołki. Obecnie cena znajduje się w górnej części tego kanału, co sugeruje potencjalne opory i możliwość dalszych spadków w kierunku dolnej linii kanału. Potencjalne wybicie. Zaznaczona niebieską strzałką sugerowana jest możliwość wybicia ceny z górnej linii kanału spadkowego. Jeśli dojdzie do takiego wybicia z odpowiednio wysokim wolumenem, mogłoby to oznaczać odwrócenie krótkoterminowego trendu spadkowego i potencjalny ruch wzrostowy. Korekta spadkowa. Czerwona strzałka skierowana w dół wskazuje na potencjalną korektę spadkową w ramach kanału. Jeśli cena nie zdoła przebić górnej linii oporu, prawdopodobny jest ruch w dół w kierunku dolnej linii wsparcia kanału. Obecnie Bitcoin znajduje się w kluczowym momencie. Z jednej strony porusza się wewnątrz kanału spadkowego, co sugeruje możliwość dalszych spadków. Z drugiej strony istnieje potencjał do wybicia z tego kanału, co mogłoby zapoczątkować ruch wzrostowy. Aby dokładniej ocenić przyszły ruch ceny, warto obserwować wolumen. Wysoki wolumen podczas potencjalnego wybicia zwiększyłby jego wiarygodność. Formacje świecowe. Formacje świecowe w okolicach linii trendu mogą dostarczyć dodatkowych sygnałów. Wskaźniki techniczne. Analiza wskaźników takich jak RSI czy średnie kroczące może pomóc w potwierdzeniu potencjalnych scenariuszy. To tyle na dzisiaj i do następnego.